Dobra, zapłacony jest. Tomek robi serwis. Nie krzyczę, bo jest 8:30, wszyscy śpią. Ja Nie krzycz tak, wszyscy śpią. nigdy nie korzystam z tych węży, które tutaj są, bo jak żeście przed chwilą mogli zobaczyć, pan sobie tym wężem swojego kota wyszorował, prawda? Bardzo dokładnie sobie go wyszorował z wszystkich możliwych stron. Więc jak zobaczycie takiego węża, naprawdę nie używajcie go do wlewania wody. Zawsze zamontujcie swojego, bo wiecie jak jest. I teraz zobaczcie, to jest moja nowa koszulka z Korsyki. Pamiątka z Korsyki. I to jest, powiem tak, to jest rozmiar M, żeby nie było. Jak M? Ona po prostu, nie. Tomek Była tak schudł, XL-ka. Tomek tak schudł, że już M-ka na Nie, ale wisi. co? Chudy jestem, prawda? No bardzo jesteś chudy, no w M-kę wszedłeś pierwszy raz w życiu. Powiem wam, dlaczego jestem chudy. Przestałem jeść to, co Adrianka mi gotuje. No i widzisz, i to się sprawdza, Tak, po bo prostu ci przestałam gotować. każda żona tuczy swego męża, żeby był duży, żeby inne baby go nie podrywały. Teoria spiskowa, Ale prawdziwa. Tak, bo każdy puchnie jak się hajtnie. bo Dobra, nie musi już dbać o siebie. Gotowa? Opuszczamy miejscowość Corti i przebijamy się teraz przez tą bardzo ładną miejscowość, Corti, jak tu mi Adrianka podpowiada. Ale wiecie, Adrianka zna francuski, nie to co ja. I ja nie wiem, czy ja mogłem sobie tutaj Skręć w prawo, poza. Ja nie wiem, czy ja sobie tu mogłem wjechać. Ulicą po lewej. Ale no wszystko na to wskazuje. A właśnie, wczoraj bardzo fajny, żeśmy od Kasi dostali taki komentarz, bo Kasia powiedziała tak: na całej Korsyce wszędzie wjedzie autobus. No to jak teraz na całej Korsyce wszędzie wjedzie autobus, no to dla mnie to jest takie jednoznaczne. Myśmy tu wczoraj spacerowali, Tak, a tu masz zakaz. Poczekaj. Skręć w lewo, wyjrzenie I kolei. patrzcie na ten Następnie budynek. skręć w Patrzcie na prawo. ten budynek, jaki po prostu jest ten. I teraz tak, no trochę tutaj chyba nie powinienem wjechać. No, chyba nie, tu chyba autobus też Bo nie to, jeździ. tak, bo Kasia powiedziała, że wszędzie się mieści autobus. Ja mówię, jak się wszędzie mieści autobus, to znaczy, że każdy kamper też się wszędzie zmieści. Łącznie z Morello. I tak się trochę się tak uspokoiłem dzięki temu. No ale no dobra, było groźnie, ale się okazało, że to tylko tak groźnie wyglądało, bo już, dobra, że to tak tylko groźnie wyglądało, bo się normalnie zjechało elegancko i już. Bardzo mi się podobają te ronda, bo to rondo jest po prostu namalowane, tak? Namalowane kółeczko i ciach. My teraz jedziemy do Porto. Kolejnego cudownego miejsca na Korsyce. Mam nadzieję, że... I teraz już powiem, dlaczego myśmy tak rano wyjechali. Bo faktycznie jest mega rano, dlatego że jest 9. Tak, dla nas to jest bardzo wcześnie. Tak, oczywiście. 9, a my 9, a zobaczcie, ale oni już normalnie tu siedzą, piją kawkę i że tak powiem, wszyscy spakowani. Ale my lecimy, bo Zjazdem na Courpaoli. mamy 2 godziny trasy na Korsyce, zobaczcie. Będziemy przejeżdżać przez górzysty, mega teren górzysty i przez te 2 godziny. A chodzi o to, że zawsze, ale to zawsze musicie być rano na kempingu. Na kempingi się wjeżdża do godziny 12, potem to już powiem tak, albo się odbijacie, albo dostajecie takie śmieci, że aż wam się nie chce mieszkać tam na tym. Cały ruch na kempingach jest do godziny 12. Musiałem się tego nauczyć. Jak zobaczycie takiego jednego węża, to od razu wyciągajcie swojego. Nie korzystajcie w takiej sytuacji z takich węży, które są tam do dyspozycji, bo to jest 100% pewności, że on był już wsadzany w odbyt kota, tak? No już na 1000000% był w odbycie kota, także zawsze, za każdym razem. Ja już tyle tych scen widziałem, dzisiaj mi się po prostu udało nagrać, żeby wam pokazać ku przestrodze. I ja pitole. Słuchajcie, to są myśliwi, o których żeśmy wczoraj się dowiedzieli. Wszyscy tacy ludzie w takich różowych koszulkach, to chłopaki idą na dziki. No i wam powiem, że w tym momencie to nam się Madera przypomniała. Raz w życiu miałem taki efekt, że jechałem samochodem nad chmurami. No i teraz jadę z kamperem nad chmurami.
Muszę powiedzieć, że przejeżdżamy przez kolejne górskie miasteczko. Widzę, że tutaj ekipa rowerzystów jedzie. Zaraz się z nimi na tym zakręcie spotkam. Ale chwała Bogu, że na tym zakręcie jest lustro. Więc my sobie tutaj zwolnimy, bo ja już wiem, że oni tam są. No i teraz zobaczcie, jest tu tak mega wąsko, no ale jak to Kasia mówiła, autobus przejeżdża. Jak autobus przejeżdża, to ja już jestem taki mega spokojniejszy. Jedziemy tą drogą do Porto. Oczywiście Kasia powiedziała, słuchajcie, musicie tędy jechać, jedźcie tędy do Porto. Oczywiście, żeśmy Kasi posłuchali i jesteśmy teraz szczęśliwi. Naprawdę, droga jest po prostu fenomenalna. Sama w sobie droga jest atrakcją. I zresztą, no, zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Ja wiem, że to jest droga 1000 zakrętów, bo tak naprawdę skręcam w prawo lub w lewo. Ale co jest takiego ważne? Jak będziecie jeździć po Korsyce, no my jesteśmy turystami i słuchajcie, zawsze jak zobaczycie za sobą lokalsa za sobą, zjedźcie mu na pobocze, przepuśćcie każdego lokalsa, bo my jeździmy bardzo powoli, można powiedzieć krajoznawczo, a oni się śpieszą do pracy, dzieci wiozą do szkoły. I teraz uwaga, wszyscy Wam podziękują. Każdy Wam będzie titać. Tit. Na początku nie wiedzieliśmy, o co chodzi, ale teraz dzięki Kasi wiemy, że to jest po prostu normalny taki objaw podziękowania. To się napisze, że dopiero się zaczną widoki. Jezus. Jak żeście mogli właśnie usłyszeć przed sekundą, takie tytnięcie oznacza dziękuję. No, patrzcie. Jaka w ogóle droga. To jest. Jaka pocztówka. Nie, to jest niemożliwe. Ja nie wierzę w ogóle. To jest niemożliwe. Ale ja się cieszę, że Kaśka nas tędy wysłała. Nie wjechalibyśmy tu w ogóle nigdy. W życiu byśmy tu tej drogi nie zobaczyli. Podczas tej drogi wyjechaliśmy na najwyższy możliwy punkt na tej drodze, czyli 1700 metrów nad poziomem morza. No, powiem Wam tak, Adrianka mówi, zamykaj okna, bo zimno. No, a potem już zaczęliśmy zjeżdżać w dół w kierunku Porto. Droga cały czas jest różnorodna, ale strasznie dużo pojawiło się teraz zieleni. No i oczywiście tych małych, dzikich zwierząt. A tam jest osioł. I teraz stoi osioł na drodze. Dobra, patrz na tego osła. Nie patrz. No zobacz, stoi mi osioł na drodze. O! No weszły sobie. Nie, weź. Hola! To Ej, wiesz co, bo to jest taki problem, że on tu będzie stał bardzo długo, prawda? Ja już tego przed chwilą nie nagrywałem, ale widzieliście, stanął nam osioł na drodze i po prostu se stał. Nie miał, nawet mu przez myśl nie przeszło, żeby się zwinąć. No i akurat był taki miły pan z boku, pomógł nam, przepchał tego osła. Żałuję, że tego nie nagrałem, ale zabawnie to wyglądało, jak on go przepychał, żebyśmy mogli w ogóle przejechać, no bo chłop został po prostu. Dobra, wjeżdżamy na kemping i mam nadzieję, że znajdziemy miejsce bez drzewek. No jak wiecie, dla nas jest to... na sklep. Co tu się dzieje? Nie wiem, ale... Po prawej stronie. Ale coś jest... Zdziwiłem się tym wjazdem. A ty wiesz, że tutaj znowu Ostre zakręty pod górkę. kolejny zakręt. O. Tu są domki, dobra, tu są domki. Teraz Masz domki? no powiem szczerze, że my na samą górę wyjeżdżamy. Tak. O, coś z góry zjeżdża, chyba będziemy się mijać. Dobra, pierwsze domki żeśmy minęli. Chyba tu żeśmy przejechali. Tu. Ale to nie będzie, to nie będzie. Teraz tak, to jest... Mam mówię, że tutaj... Dobra, tylko poczekajmy, z tyłu. to są toalety, Tak. więc już, dobra, jesteśmy tu. Tu jesteśmy, bo to są toalety i mamy na tych pomarańczowych miejscach sobie coś znaleźć. Okej,
tu jest ten poziom, na którym będziemy coś sobie szukać, a my będziemy sobie szukać no tree. Jest dobrze, widzę, że jest dobrze. Okej, jest bardzo dobrze. I zaczyna się... Jedziesz jeszcze wyżej? No... A nie chcesz się co? przejść i zobaczyć? Aha, dobra. To tutaj musimy wjechać. Tu musimy wjechać. Przejechaliśmy to miejsce. No właśnie. Przejechaliśmy to miejsce, bo Bo to to tutaj tu, wjeżdżamy. Właśnie, tu wjeżdżamy. Więc Okej, to super, bo już jest dobrze. ktoś ci tam wjechał akurat albo wyjeżdża. Nie. Wjechał ci ktoś. Jak mi ktoś No, wjechał? wjechał ci tam. Wylądowaliśmy na kempingu, ja go zaraz Wam oczywiście całego pokażę, ale tu jeszcze z wczorajszego dnia takie typowo korsykańskie specjały, które żeśmy kupili w tym takim najstarszym sklepie, to był w ogóle najstarszy sklepik chyba nie tylko na Korsyce. Najstarszy sklep spożywczy w Europie. O, właśnie, najstarszy sklep spożywczy w Europie. I słuchajcie, dodatek do porannej kawy, takie ciasteczka o smaku kasztanowym. Tutaj mamy coś z kasztana, figa z kasztanem? Nie, dobra, co to jest, Adrianna, to? To jest ta czekolada. Czekolada kasztanowa. Dobrze, Nutella z kasztana. No to akurat musztardę wzięliśmy, bo ja lubię bardzo musztardę. A tutaj dzik chciał uciec. I teraz słuchajcie, to jest dzik z figami. Pasztet z dzika z figami i naprawdę to mnie kręci, ten pasztecik. Zobaczymy jak smakuje. A to, uwaga, placek kasztanowy. Babka kasztanowa. Tylko nie wiem dlaczego tu są orzechy narysowane. No ale dobra. Nie, to są orzechy. To może myśmy chcieli kupić kasztanowego, a wzięliśmy z orzechami. Dobra, dowiemy się. Robimy próbę. Moja korsykańska musztarda miodowa, ale ona pójdzie do czegoś innego. Ogólnie to ja bardzo lubię musztardę, żeby nie było. Wiele rzeczy lubię. I to jest ciasteczko, które Korsykańczycy mają rano do kawy, tak? Oni mają sobie kawę czarną z takim ciasteczkiem. W smaku. Fajny, delikatny smak. Ja nie potrafię tego smaku określić, ale lekko słodki. Dobra, jak taki pierniczek. No, dobra. Piernikowy smak. Troszkę przypomina pierniczka. To jest z tej mąki kasztanowej. Z mąki kasztanowej. I mamy babkę z mąki kasztanowej też, prawda? Mhm. Gluten free. No, babka jest fajna, ale ja postnych rzeczy nie lubię. Ja bym chciał ją czymś tam posmarować, w coś ją zamoczyć. Wiecie co? Chyba w jakiegoś jogurta. Możesz zamoczyć w tym. No ja wiem, w czym mogę zamoczyć, dobra? Czy ty możesz, czy nie możesz? Ale to jest uwaga. Sprawa sporna. No nie mam łyżki. Halo. No to może ci podam. Co ty o tym sądzisz? To jest moja łyżeczka. Tak, ale nie chcę, żebyś brudną nie wkładał. chcę, żebym brudną wkładał. Ej, ale to ja ją jadłem, to nie znaczy, że jest brudna. Halo. To znaczy. Dobrze. O, i ja właśnie lubię coś takiego, tak? W takim sensie, więc... O! Teraz to fajnie weszło. Teraz to bardzo fajnie weszło. Korsykańskie, oryginalne specjały. Jest okej, spoko. Takie smaki Korsyki. Tak wygląda nasza miejscóweczka. Żeśmy się tutaj wkomponowali. Myśmy się nawet nie rozkładali, bo ja wiem, że to nawet nie ma sensu na tym kempingu się rozkładać, ale kemping jest naprawdę sztosowy. Zresztą ja już Wam pokażę dlaczego. Bo my mieszkamy tutaj, a w tym miejscu jest basen. Słuchajcie, idziemy na basen. Kemping jest położony na zboczu i jest taki kaskadowy. Jak myśmy przyjeżdżali tutaj, no to był tak zwany pusty plac w tym miejscu, jak tutaj widzicie. Można powiedzieć, że nikogo nie było. Jest godzina 16:30. No już można powiedzieć, że plac jest zapełniony. Fałszywki. No jak mówię, my się nauczyli, że rano wjeżdżamy na kemping, a po południu sobie eksplorujemy. Jest zalesiony, ale tak jak widać można sobie znaleźć miejscóweczkę. Zapewne restauracyjka będzie czynna, słuchajcie, z tego co widzę chyba od 19:30 do 22:30,
Ale kurczę, nie wiem, czy to jest 19. No 17:30, dobra. 17:30 otwierają knajpę. No i oczywiście basenik. Ja się kąpać nie będę, bo my idziemy zaraz, spalamy wespę, lecimy wespą. A ja tutaj zobaczę, gdzie Adrianka się, tam się opala. Jest Adrianka, czyta książkę. Ona zawsze o tej porze czyta książkę. Adrianka, no zgłaszam Ci to, że za 10 minut powinniśmy wyjechać. Ja idę wespę odpinać. Adrianka nie jest jeszcze gotowa, ale mnie to nie dziwi, bo patrząc na taki basenik też nie byłbym jeszcze gotowy. W sezonie, nie wiem, oni Francuzi tutaj mają taką dziwną przypadłość, że nie wolno się kąpać w shortach tych takich długich do kostek. Nie wolno, a teraz jest po sezonie, tutaj nikogo nie ma, to już sobie skaczą jak chcą. No ja wam powiem tak, ja tu przyjdę wieczorem prawdopodobnie albo jutro rano. Teraz idę ściągnąć wespę, pojeździmy po okolicy, bo jest tu trasiejka. Takie t-shirty to są nasze pamiątki, bo jak wiecie, my już nie gromadzimy magnesików, żeśmy przestali, kupujemy bardziej praktyczniejsze rzeczy, jak na przykład t-shirty albo kryształy, bo też strasznie lubimy zbierać kryształy z każdej podróży. Ty nie jedziesz czasem teraz wespą? Co tam pijesz? Wodę, proszę. To nie jest woda. Jeszcze raz. Łukasz napisał tak, szykujecie się na zachód? Koniecznie, bo plaże albo droga w stronę Piany. My jedziemy na Pianę, nie? Na Pianę. Startujemy na Pianę, mega widokową drogą. Dziś jest po prostu dzień widokowych dróg, więc wespa już przygotowana do startu, Adrianka już prawie gotowa. Lecimy na zachód. Jesteśmy na tej drodze widokowej, którą teraz będziemy jechać, ale po prostu teraz co tu się będzie działo w stronę zachodu słońca, mam nadzieję, że Adrianka to pokaże, no bo wiadomo, ja kieruję, tak? A Adrianka będzie teraz nagrywała. Powiem, no ciężko to opisać, to co tu się dzieje, ale faktycznie droga jest epicka. No i kamperem za bardzo się tego nie zrobi, bo tam są jakieś tam w ogóle zakazy wjazdu, co mnie też nie dziwi, bo tu są same wąskie zakręty, zresztą pewno żeście widzieli, jak to wygląda. To wam powiem, to rekomenduję posiadanie skuterka, bo to faktycznie robi taką robotę, że no, macie większe możliwości, jak można się przekonać. No i bo jak ta traska, nie no, traska jest fantastyczna, super się nią jeździ i tak myślimy, jeszcze chyba sobie 2 razy nią pykniemy, a teraz o zachodzie słońca to w ogóle jest klimacik fantastyczny. Mamy to, taki fotostopik, zdjęcie, że tak powiem.
Patrzcie się, jaka knajpka. No po prostu mistrzostwo świata. Restauracyjka z takim widokiem. No my tutaj przyjedziemy na bank. Po prostu warte przyjechania, usiągnięcia i takiej kontemplacji. W takim miejscu to ja lubię kontemplować. No i teraz już wjeżdżamy do miasteczka Porto. Przejedziemy się przez miasteczko Porto, zobaczymy jak ono wygląda. Przespacerujemy się i kolejne nasze miasteczko na Korsyce będzie zaliczone. Ale czad, z tej strony super wygląda. No dobra, muszę powiedzieć, że to miasteczko to jest jakiś w ogóle szał. Jak to w ogóle wygląda. Już nie mówię, że Rita jak wygląda, ale to miasteczko, w ogóle zobaczcie tutaj te formacje skalne, które tutaj są. No oczywiście wiadomo, no złota godzina, zachód słońca teraz mamy, ale patrzcie jak to w ogóle wygląda. No przejdziemy się teraz w tamtą stronę, ale po prostu, o matka. Ja nie widziałem tu żadnego kampera. Nie widziałeś, bo to kierowałeś. Ale tutaj nie widziałem, tutaj nie ma żadnego kampera. Ja tu widzę, że to tak sobie ludzie to pozajmowali wzdłuż tego wybrzeża miejscówki chyba na ten zachód słońca. To tak wszystko staje i tak z aparatami wyciągniętymi. Niektórzy nawet drinka mają. Piękna złota godzina, muszę powiedzieć, i fajnie to wyszło, bardzo fajnie. O tej porze można, ale jest cieplutko. A chcę Wam przy okazji pokazać, na jaki skuter choruje. Kto wie, może kiedyś, na to co tutaj stoi, taki future electric, motorek elektryczny, ale wygląda no kosmicznie. Wagowo mi się nie spina, szkoda, ale naprawdę sztos. No i z drugiej strony to miasteczko ma marinę. Zresztą zobaczcie, co tu się dzieje w marinie, jak ona jest cudna w ogóle. I ta restauracyjka, mogliśmy przyjechać od tej strony. Tam jest parking, jak widzicie, kampery tam stoją. Tam z tego, co żeśmy się zorientowali, jest taki darmowy parking for free. Tak, tam mogą. O, jest plaża, zobaczcie, siedzą wszyscy sobie tam na plaży. Także, jest tam mostek. To co, idziemy mostkiem? No to już, idziemy. To idziemy się tam przejść. Chyba że tutaj w tej knajpie, teraz jakieś małe piwko w tej knajpie, nie masz ochoty? Ale dylemat. No nie, muszę powiedzieć, że myśmy tam przyjechali z tamtej strony, a to całe miasto jest od tej strony. Stąd wypływają właśnie speedboty, łodzie. Tutaj dużo fajnych rejsów, takich godzinnych, 2-godzinnych, 3-godzinnych, zwiedzaniem zatoczek, z kąpaniem się. Jeśli chodzi o Porto, to bardzo dużo ma tutaj możliwości rozrywkowych. Już chyba nie zdążymy na zachód słońca na plażę, ale spróbujemy. No, przyjazd do Porto to strzał w dziesiątkę. Kemping z eleganckim basenem. Tutaj cała taka miejscowa. No teraz akurat słońce mi tutaj ładuje prosto w twarz, ciężko mi to ogarnąć, ale miejscowa jest naprawdę przepiękna. No i cała masa tych wycieczek fakultatywnych. I oprócz tych wycieczek fakultatywnych tymi łodziami, speedbotami, motorówami, no to jeszcze obłędna plaża jest, idziemy na nią. No dobra, udało się dotrzeć na zachód słońca sztosowy. To była Adrianka. Ludzi jak mrówków siedzących na plaży. Na pewno to będziecie widzieć, ale no jest klimacik. Wiemy, kto jest z kamperów, tamci i tamte. Bo mają krzesełka ze sobą. No a tutaj zobaczcie, na czerwono się świeci wszystko. Skały mają taki czerwony kolor o tej porze, od słońca się odbijają. Mamy zachód słońca, więc my powoli będziemy się kierować w stronę Rity i zobaczymy, no bo też musimy jakąś kolację sobie ogarnąć, zobaczymy co tam dzisiaj. Chyba że zdążymy zakupy, a chociaż dzisiaj jest niedziela, to raczej już jest pozamykane wszystko.